Gotowy! Odpadamy. Komputer nurkowy jako funkcja smartwatcha to jest dla mnie hit roku. Pokaż, wracaj, ludzie patrzą. Ostatnio pokazywałem wam najnowszy zegarek Huawei Watch Ultimate, no i ten zegarek ma funkcję komputera nurkowego. Jako że ja nie jestem nurkiem, to postanowiłem zaprosić specjalistów, czyli Rafała, instruktora nurkowania oraz Marka, młodego adepta nurkowania. Panowie, jak przemyślenia przed naszym testem? Sprawdzimy, no, na pewno Jeżeli kolorowo. będzie działać równie ładnie jak prezentuje się na sucho, to będzie idealnie. To będzie zadowolony. Tak, to będzie tak. Dobrze, w takim razie oglądajcie najnowszy odcinek na kanale Technostrefa. Proszę. Co się stanie? Sprawdźmy to, no proste. Jestem człowiekiem, który mówi pod wodą. I to nie jest coś bardzo powszechnego, to jest coś bardzo niepowszechnego. Mam na to swój własny, autorski, opracowany przez samego siebie system. No i teraz sobie siedzimy. Zaczęło się od tej maski, sprowadziłem ją z Włoch, zacząłem się nią bawić, konfigurować. No i dzięki temu mogę robić teraz takie dziwne rzeczy. Gotowy! Zwarty i gotowy! A jesteśmy już na 10, prawie 11 metrach. Przede mną jest Rafał. Już 12 metrów. No pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. No po prostu komputer robi to, co do niego należy. Odpadamy w głębiny. Teraz możemy sobie sprawdzić, czy odczyt z komputera będzie odpowiadał głębokości wypisanej tutaj na ścianie basenu w DeepSpocie. Dokładnie 25 metrów. Czas nurkowania 5 minut 36 sekund. To by się dokładnie zgadzało. Ale pamiętajmy, że do dna mamy jeszcze kawałek drogi. Ponad 20 metrów. Właśnie osiągnęliśmy poziom 40 metrów i zostałem ostrzeżony przez komputer nurkowy, że czas bezdekompresyjny na tej głębokości wynosi zaledwie 5 minut. Jeżeli przekroczymy 40 metrów, czas bezdekompresyjny wyniesie już tylko 3 minuty. Alarm! Alarm! Przekroczyliśmy 40 metrów. Poprosiłem smartwatch, żeby ostrzegł mnie przed tym wydarzeniem i faktycznie ostrzega. Przekroczyliśmy próg 40 metrów, ale do dna zostało jeszcze kawałek. ...45 metrów i 30 centymetrów. Najgłębszy basen w Europie. I smartwatch Huawei na jego dnie. Fantastyczne uczucie, ale musimy niestety spadać, bo nie chcemy wpaść w dekompresję. Długa droga jeszcze przed nami. Jesteśmy na 30 metrze. Łatwiej jest zejść w dół niż wyjść z tej potwornej głębiny. Trzeba się jednak troszkę namachać, a to machanie kosztuje bardzo dużo powietrza. A powietrze na tej głębokości to twoje być albo nie być. Nawet nie zauważyłem, kiedy zrobiło się jasno, bo tam na dole jest już naprawdę ciemno. Ale komputer nurkowy ma to do siebie, że jest włączony cały czas. Nie trzeba go budzić i on w każdych warunkach oświetleniowych pokaże nam ten sam fajny, czytelny obraz. Komputer nurkowy jako funkcja smartwatcha to jest dla mnie hit roku. No i teraz sobie siedzimy rekreacyjnie na głębokości 5,9 metra, temperatura 33 stopnie, czas nurkowania
15 minut i 30 sekund, ale możemy też zmienić tryb, który pokaże nam ciśnienie parcjalne tlenu, albo, co ciekawe, pokaże nam kierunek, w którym płyniemy dzięki po prostu cyfrowemu kompasowi. Ale możemy wpłyniemy sobie do jaskini. Jaskinie! Ciekawą, choć zapewne dla wielu nurków pewnie jest to podstawowa funkcja, ale mnie to dosyć pozytywnie zaskoczyło. Mówię tutaj o funkcji ostrzegania przed zbyt szybkim wynurzaniem się. Wiadomo, zbyt szybko wynurzać się nie można. Jedną z fajniejszych funkcji tego smartwatcha, wyposażonego w funkcję komputera nurkowego, przynajmniej dla mnie bardzo fajną funkcją, jest pokazywanie aktualnej temperatury wody. 33 stopnie. No cieplej się już nie da. A muszę wam powiedzieć tutaj pewną ciekawostkę. Na 4 lata mojej kariery nurkowej ja jeszcze nie zdążyłem się dorobić tak naprawdę własnego komputera nurkowego. Zawsze korzystałem z wypożyczonych, a to jest mój pierwszy komputer nurkowy. I mega się z tego cieszę, bo jest naprawdę fajny. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. A mi kończy się właśnie to co najlepsze, czyli powietrze w butli. Głębokość 4,6 metra. Czas nurkowania już 29 minuta. Czyli generalnie za chwilę będziemy się ulatniać. Sprzęty naprawdę fajne, warte tego całego zachodu, który zrobiliśmy przyjeżdżając tutaj do Dipspotu. A byłem to ja, Marek Hoffman i Rafał Masłek, instruktor ze szkoły nurkowej Rafa Life w Poznaniu. 1,4 metra, a to znaczy, że jesteśmy na powierzchni. Ale fajnie. Potrząśnij. A nie, ja miałem alarm do... Ty miałeś na 40, Ja miałem alarm włączony, a na ja nie. 40 metrów i faktycznie zaczął pikać po osiągnięciu 40 metrów. Można też ustawić alarm na mniejsze głębokości, w razie jakby ktoś nie chciał przekroczyć tej głębokości. Ja ustawiłem na 40, zaczął pikać, zaczął wibrować. Wszystko super. Profil nurkowy, Wow, maksymalna głębokość. Jak to zrobiłeś? Ten smartwatch ma wszystko, czego oczekiwałbyś od fajnego komputera nurkowego, a ma też jednocześnie wszystko, czego oczekiwałbyś od dobrego smartwatcha i to jest zupełnie niecodzienne połączenie. Jesteśmy po testach nurkowych, praktycznych. To było moje pierwsze nurkowanie, ale panowie są już zapoznani z tematem bardzo głęboko. Także pierwsze, co w ogóle uważasz o tym zegarku? Jest to najlepszy smartwatch z komputerem nurkowym, jaki w życiu użytkowałem. Bo to jedyny. I pierwszy i jedyny oczywiście to taki żart. Jak porównasz taki zegarek, smartwatch z komputerem nurkowym, prawdziwym? Na pewno bardzo fajnie czytelny. Do nurkowań rekreacyjnych super sprawa. Jest dużo opcji. I jedno co mi się podoba to świadome nurkowanie, bo przed każdym wejściem trzeba ustawić zarówno wodę słodką, jak i mieszankę, na której będziemy nurkowali, czyli nitrox lub też powietrze. Bardzo czytelny, przerzucać można palcem wszystkie opcje. Mamy też kompas. Czy jest jakaś opcja w komputerze nurkowym takim, który ty używasz na co dzień, której tutaj nie ma na przykład? Ma nawet więcej funkcji, których nie mają podstawowe komputery. Na pewno komputer nurkowy nie powie ci, kto właśnie do ciebie dzwoni, albo nie pokaże ci ostatniej wiadomości na Messengerze. Hello, no nie, powiedz mi sobie szczerze. Połączenie komputera nurkowego ze smartwatchem to jest chyba najlepsze połączenie technologiczne, z jakim się spotkałem. I wróciliśmy już z powrotem do studia, jak widzicie. Jak ci się podobało? Kolejny raz w Dipspocie byłeś? Czy cały czas są emocje, jak tam się nurkuje na ten 45 metrów? Oczywiście, że to tak, zwłaszcza jak się nurkuje na 45 metrów, bo do tego chyba się nie da przyzwyczaić. To wyobraźcie sobie, że jesteście... No, patrzysz na taki wysoki blok mieszkalny, 10-piętrowy, to jest mniej więcej właśnie 45 metrów. To jest gigantyczna głębokość, do tego się nie da przyzwyczaić. Za każdym razem, jak będziesz chciał testować coś pod wodą, to możesz na mnie liczyć. Okej. A jak gadżet nowy? Jesteś, że tak powiem, podekscytowany? Nie rozstaję się z nim na krok i to nie dlatego, że po prostu chcę przetestować, ale po prostu leży dobrze i myślę, że się zaprzyjaźnimy. A jeszcze jak sobie dokupię bransoletę tytanową do niego, to już w ogóle będziemy nierozłączni.
Dobra, no to mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zostawiajcie je w komentarzach. Możecie też udostępniać materiał, bo myślę, że jest to dosyć nietypowy, bo Marek jest jedynym nurkiem w Polsce, który może mówić pod wodą. Jedynym i nikt mi tego nie odbierze, bo nikt nie wie, jak to zrobić. Więc możecie też wpaść na kanał Marka, bo tam jest kilka innych ciekawych filmów z nurkowania, które już były nagrane jakiś czas temu, ale może się też kolejne w przyszłości pojawią, prawda? Mam nadzieję. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, Również. pozdrawiamy, pa pa!